Dzień dobry. Dzień dobry, cześć. Witam Cię bardzo, bardzo serdecznie w 30-dniowym wyzwaniu na temat polskich przypadków. Przez kolejne 30 dni, dzień po dniu, krok po kroku, odbędziemy podróż. Ty i ja. Celem tej podróży jest przyspieszenie Twojej nauki języka polskiego. Być może uczysz się polskiego już jakiś czas, kilka miesięcy, może kilka lat i gdzieś czujesz frustrację, że to właśnie polskie przypadki blokują Twój postęp, że nie umiesz jeszcze do końca swobodnie komunikować się, bo zawsze masz niepewność, czy ta końcówka powinna akurat być w tym rzeczowniku. Albo nie wiesz, jakich zaimków, przyimków użyć w odpowiednim przypadku. To wszystko sprawia, że zniechęcasz się, a być może nawet czasami przestajesz uczyć się języka polskiego. Chciałabym bardzo, aby to wyzwanie było dla Ciebie takim zastrzygiem energii, żeby dodało Ci motywacji, żebyś zobaczyła, przetestowała różne metody, różne techniki nauki przypadków, nauki języka polskiego, dopasowała je do swoich potrzeb. Dzięki temu, że lekcje będą odbywać się codziennie, dzięki temu, że zaplanowany jest cały miesiąc, dzień po dniu, chcę Ci także pokazać, jakie są korzyści właśnie z takiego regularnego uczenia się. Lekcje, które zaplanowałam, będą krótkie. One nie zajmą Ci więcej niż 5-10 minut dziennie, ale dzięki właśnie konsekwencji, dzięki regularności będziesz widzieć efekty. Ja nazywam się Magda Szczepaniak i od 10 lat prowadzę kursy języka polskiego dla dorosłych. Zarówno lekcje indywidualne, jak i zajęcia online, kursy online. Jestem też autorką e-booków oraz różnych materiałów wspierających naukę języka polskiego. Przez to, że mieszkam w Australii, a moimi studentami są głównie studenci z Australii, z Nowej Zelandii, z USA, z Anglii, Irlandii, których oczywiście pierwszym językiem jest język angielski, odniosłam takie szczególne wrażenie, że dla tych studentów pojęcie przypadków jest takim pojęciem bardzo abstrakcyjnym. Zresztą, kiedy prowadziłam ankietę w grupach studentów na Facebooku, w grupach studentów języka polskiego, jeden ze studentów przyznał, że to, że ktoś mu powie, że to jest biernik, w niczym mu nie pomaga, bo dla niego samo słowo biernik, czyli po angielsku accusative, nic nie znaczy. On nigdy wcześniej nie słyszał tego słowa. Jest to pojęcie dla niego bardzo abstrakcyjne. Dlatego zapraszam Cię do wyzwania, aby w bardzo prosty sposób porozmawiać o przypadkach. Nie chcę zarzucać Cię niezbędną teorią. Będziemy unikać tabelek i bardzo skomplikowanych wyjaśnień. Mottem mojej pracy jest, aby w bardzo prosty sposób pokazać Ci trudne rzeczy, trudne tematy, trudne zagadnienia, a nauka przypadków do takich należy. Dlatego będzie dużo kolorów, dużo rysunków, dużo śmiesznych sytuacji, dużo śmiesznych wyjaśnień, ale wszystko właśnie po to, aby te informacje zostały z Tobą na dłużej, żeby pomóc Ci zapamiętywać te informacje. Czy można nauczyć się przypadków w 30 dni? Nie. Ja uważam, że nie, a przynajmniej też nie znam nikogo, komu by się to udało. Natomiast na pewno przez 30 dni uda Ci się nauczyć dużo. A jeśli zostaniesz też ze mną do końca tego wyzwania, to pokażę Ci, jak najszybciej i jak najskuteczniej zaplanować tę naukę już po wyzwaniu. Przejdźmy teraz do planu.
W załącznikach do tej lekcji znajdziesz kalendarz. Jak widzisz, każdy dzień jest zaplanowany i na każdy dzień zaplanowałam jakąś aktywność. Te 30 dni mają 4 fazy nauki przypadków. Jest to moja taka autorska metoda, polegająca na tym, że w pierwszej części koncentrujemy się na zrozumieniu, dlaczego potrzebujemy przypadków, dlaczego one są ważne w języku polskim, jaką rolę pełnią, czyli te wszystkie podstawowe informacje, które bardzo często są gdzieś tam pomijane, a które też być może blokują Twoją naukę przypadków. Także najpierw zadamy sobie ważne pytania: po co, dlaczego, a potem przejdziemy już do fazy zasad, które rządzą przypadkami, do metod zapamiętywania końcówek oraz praktyki. Dla kogo jest to wyzwanie? Jeżeli uczysz się już polskiego kilka miesięcy, kilka lat i czujesz gdzieś rodzącą się frustrację, coraz więcej zadajesz sobie pytanie, dlaczego, po co, jak to się zmienia, to jak najbardziej to wyzwanie jest dla Ciebie. Jeśli uczyłeś się języka polskiego przez jakiś czas, a potem przestałeś właśnie dlatego, że nie zrozumiałeś czegoś, albo zrozumiałaś czegoś, albo coś przerwało Twoją naukę i teraz potrzebujesz dodatkowej motywacji, żeby wrócić, to jak najbardziej takie wyzwanie z codziennymi aktywnościami też Ci pomoże. Jeżeli jesteś studentem bardzo początkującym, jeśli zaczęłaś uczyć się polskiego dopiero teraz, nie umiesz jeszcze budować zdań, nie znasz zbyt wielu słów, to być może wróć do tego wyzwania za jakiś czas. Oczywiście zapraszam Cię do wysłuchania tych lekcji, być może one pomogą Ci w przyszłej nauce, ale jeżeli jesteś studentem bardzo początkującym, to te informacje na tym etapie mogą być po prostu zbędne. Wróćmy jeszcze na chwilę do metafory podróży. Ja lubię tę metaforę i lubię się nią posługiwać, ponieważ dla mnie właśnie i nauka języka, i nauczanie języka to jest taka podróż. Często też mówię, że w tej podróży są zawsze 2 osoby. Jest nauczyciel i uczeń i na tej łódce siedzimy razem. Natomiast większość tematów gramatycznych mogłabym porównać do takiej wycieczki. Jak zapewne wiesz, niektóre aspekty nie wymagają aż tak dużo czasu na naukę. Ćwiczenia czasów, trybów zazwyczaj trwają kilka lekcji, więc bardzo łatwo widzisz, kiedy zaczynasz i dość szybko widzisz efekty. Łatwo je zaobserwować, umiesz budować zdania, umiesz zmieniać te końcówki. Z przypadkami jest trochę inaczej. Przypadki to jest taka długa podróż. Jest to długa droga i łatwo się zniechęcić, łatwo zawrócić, łatwo się poddać. Ale ja, jako Twój przewodnik w tej podróży, jako Twoja nauczycielka, chcę Ci pokazać, że nauka może być też przyjemnością. Że nawet jeśli jest to droga długa, to warto, bo komunikowanie się w nowym języku, otwierać się na nowe znajomości, na nowe przygody, na nowe możliwości. Dla mnie język angielski jest drugim językiem. Ja Cię bardzo doskonale rozumiem, bo wiem, jak ciężko jest się przełamać, żeby mówić. Wiem, ile czasu zajmuje i ile kosztuje nauka języka obcego, ale też wiem, jaka to jest satysfakcja. Dlatego bardzo życzę Ci powodzenia w tym wyzwaniu i w ogóle w Twojej przygodzie z językiem polskim. Jeszcze na koniec 2 tematy organizacyjne. To wyzwanie jest
darmowe. Natomiast, aby otrzymać dostęp do wszystkich materiałów, musisz się koniecznie zapisać. Także jeżeli jeszcze nie zarejestrowałeś się, nie zarejestrowałaś się na to wyzwanie, a oglądasz to wideo, to zachęcam Cię, zapisz się, bo część materiałów będzie dostępna na moich ogólnych profilach, na Facebooku, na YouTubie, ale część materiałów będzie dostępna, będzie przychodzić tylko mailami. Poza tym po wyzwaniu wszystkie te materiały znikną, ale Ty cały czas, jeśli zarejestrujesz się, będziesz mieć do nich dostęp. Jeśli chcesz podziękować mi za moją pracę, za to, że będziemy się spotykać codziennie we wrześniu, to będzie mi bardzo miło, jeśli naciśniesz na moim Facebooku przycisk share i podzielisz się postami na temat tego wyzwania, tak aby więcej osób mogło się o nim dowiedzieć. Będzie mi też miło, jeśli zasubskrybujesz mój kanał, albo po prostu jeśli wyślesz do kogoś, kto uczy się języka polskiego, link z tym wyzwaniem. Po prostu będzie mi bardzo miło. Dzięki bardzo. To była wstępna lekcja do tego wyzwania. Jutro przejdziemy do pierwszej lekcji i zaczniemy uczyć się o przypadkach. Zapraszam i do zobaczenia jutro.